Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co dziś powie Glapiński? Rynek polskich aktywów na dziś. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście zachęcam wszystkich do dołączenia się do naszej zbiórki charytatywnej Ace Market U dzieciom. Link na dole, link w opisie i jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszelką pomoc. I oczywiście informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Co dziś powie Glapiński? Rynek polskich aktywów na dziś. Wczoraj późnym wieczorem poznaliśmy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych i jak było do przewidzenia, zgodnie z konsensusem rynkowym nic się nie stało, ani nie doszło do podwyżki, ani obniżki stóp procentowych. Bez zmian stopy procentowe to każdy uczestnik rynku zakładał. I oczywiście najważniejsze pytania są, jaka będzie przyszłość, i to możemy wywnioskować na podstawie ruchu polskich aktywów, rynku pieniężnego i innych klas aktywów, na które zwracamy uwagę. A dzisiaj o godzinie 15 będzie miał przemówienie prezes Glapiński i on także, jego słowa mogą zaważyć na perspektywach co do przyszłych stóp procentowych, dlatego będziemy bardzo ściśle monitorować, jakie informacje się pojawią, i myślę, że rynek będzie się generalnie koncentrował na wszystkich słowach poświęconych inflacji i perspektyw inflacji w naszym kraju, czy też innymi słowy, czy te dane, które pojawiły się 2 tygodnie temu, były zaskoczeniem także dla Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego. Przynajmniej ja osobiście będę się na tym koncentrować. No i jakie są konsekwencje? Dzisiaj oczywiście rynek będzie także trawił wszystkie te słowa prezesa Glapińskiego i prawdopodobnie dopiero jutro będziemy wiedzieć wyraźnie więcej. Natomiast pierwsze efekty to widać, że spadają stawki WIBOR-owe, a rynek przyszłych stóp procentowych sygnalizuje, że na przestrzeni następnych miesięcy do wiosny raczej nic tutaj się nie wydarzy. Stopy procentowe pozostaną bez zmian, a dalsza część krzywej oczywiście zachęca już do tego, żeby wieścić pod koniec 2023 roku kilka już obniżek stóp procentowych, ale ostateczne wnioski myślę, że dopiero będzie można wyciągać w kolejnych dniach, prawdopodobnie dopiero od poniedziałku, bo będziemy wiedzieć więcej i rynek także będzie gotowy zacząć pozycjonować się już pod to, co się wydarzy w pierwszym półroczu 2023 roku. Czyli rynek przyszłych stóp procentowych sygnalizuje nam, że co najmniej do czerwca 2023 roku nic się nie wydarzy, a później pod koniec 2023 roku na horyzoncie już widać obniżki stóp procentowych, a ich skala będzie zależna oczywiście od tego, jak zachowa się inflacja w Polsce. Dlatego też dzisiaj, kiedy będzie miał swoją konferencję prasową prezes Glapiński, ja osobiście będę wyszukiwał wszystkich informacji dotyczących tego, jakie są perspektywy inflacyjne i czy ta inflacja zaskakuje, ale tym razem pozytywnie, wszystkich członków Rady Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski. Konsekwencją wczorajszej decyzji jest fala kupna polskich obligacji. Dzisiaj o poranku widzimy, że rzeczywiście rentowności spadają. Znowu będziemy się zbliżać do średniej dwustosunkowej, którą widać na wykresie, i prawdopodobnie te rejony 6,35% będą ważnym punktem odniesienia podczas przyszłego tygodnia, gdy nie tylko będziemy już ostatecznie dyskontować słowa prezesa Glapińskiego i wszystkie informacje z Banku Centralnego, ale także oczywiście wszystkie informacje płynące z zagranicy, czyli dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, decyzje Fedu i Europejskiego Banku Centralnego. Rynek krajowej waluty jest w miarę stabilny. Już zdecydowanie wszystkie te informacje są zdyskontowane, a przyszłość jest oczywiście wyceniana na chwilę obecną. W momencie tworzenia tego wpisu mamy lekkie umocnienie krajowej waluty, ale przede wszystkim wynika ona z zachowania euro-dolara, który znowu próbuje rosnąć, a nie z czynników lokalnych. Jeszcze raz przypominam, w mojej ocenie za około 75 do 80% siły albo słabości krajowej waluty odpowiada zachowanie euro-dolara, czyli amerykańskiego dolara, a tylko w 20% jakieś czynniki lokalne, i to jest główny czynnik, który będzie nam determinował to, co się wydarzy na rynku krajowej waluty w kolejnych miesiącach i w kolejnych tygodniach. No i oczywiście
Patrzymy także na zachowanie indeksu WIG20, który równolegle do tego, co się dzieje na polskich obligacjach, które testują średnią 200-sesyjną, testuje także swoją średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. To jest rejon 1750 punktów. Widzimy, że to zatrzymanie nie odbywa się w przestrzeni i czekamy na to, jakie wnioski będą płynąć później po tych danych ze Stanów Zjednoczonych, czy globalny popyt na ryzyko znowu będzie atakować. Jeżeli tak, to wybijemy się nad ostatnie maksima i rynek ruszy do poziomu 2000 punktów. I moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, daje temu około 60%, 5% prawdopodobieństwa realizacji jeszcze w tym roku. Zamierająca zmienność jest klasycznym objawem, że rynek wychłodził już wskaźniki, jest gotowy na kolejny impuls. Dlatego w każdej chwili bądźmy gotowi na następny ruch na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Czyli moim zdaniem jest optymistycznie, są sygnały ostrzegawcze, ale te sygnały ostrzegawcze studzą optymistyczne nastroje. Ostudzone są wskaźniki analizy technicznej, dlatego też moim zdaniem jest duża szansa na to, że będziemy w końcówce roku kontynuować wcześniej obserwowane tendencje. I dzisiaj jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem będzie się rynek koncentrował na tym, co prezes Glapiński powie o perspektywach inflacyjnych. Także bądźmy bardzo czujni po godzinie 15 na wszystkie informacje, które się pojawią. No i teraz przegląd rynków zagranicznych, na których dzisiaj się niewiele dzieje. Nie udało się kontynuować tendencji spadkowych w formie dynamicznej. Rynek już ewidentnie przygotowuje się na te dane dotyczące inflacji, które poznamy w kolejnych dniach. I tutaj oczekiwania co do trajektorii stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zaczynają się obniżać i to jest dobra informacja dla ryzyka, ale wcześniej myślę, że już od 2 miesięcy jest to dyskontowane. Rentowności amerykańskich obligacji za to wczoraj znowu spadły o półeczkę niżej, poziom 3,40 na dziesiątkach jest testowana. To jest bardzo dobra informacja dla ryzyka i moim zdaniem, jeżeli tylko dane o inflacji potwierdzą, że szczyt inflacji stał się faktem, to właśnie na tej podstawie wpływu rynkowych stóp procentowych na wycenę spółek giełdowych będzie to pretekst do tego, żeby wyciągać je jak najwyżej tylko się da na koniec tego roku. Powiązanie jena japońskiego z zachowaniem amerykańskich obligacji także pokazuje, że ta korelacja jest bardzo, ale to bardzo silna, więc dalsze spadki rentowności, takie jakie obserwujemy w ostatnich godzinach, faworyzują także scenariusze prospadkowe na parach związanych z jenem, przede wszystkim jednak na dolar, jenie i warto o tym pamiętać. Następne ścisłe powiązanie między rynkiem długu a rynkiem walutowym to jest powiązanie amerykańskiego dolara z rentownością, zachowaniem amerykańskich obligacji dwuletnich. Także widać jak na dłoni, jak ścisłe jest to teraz powiązanie, a sam euro-dolar wracając na poziom 1,05 sygnalizuje nam nie tylko, że obroniła się na szybsza dwumiesięczna linia trendu wzrostowego, ale rynek ma ochotę na kontynuację ruchu w górę i wyciągania euro-dolara tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku, więc pod koniec tego tygodnia scenariusze prowzrostowe są faworyzowane na euro-dolarze i oczywiście scenariusze prospadkowe na parze dolar do jena. Z ciekawostek na rynku walutowym obserwujmy zachowanie pary Australia do Nowej Zelandii ze względu na to, że testujemy teraz roczną linię trendu wzrostowego, nawet dwuletnią linię trendu wzrostowego, czyli te okolice, które teraz są, mają duże znaczenie do tego, jakie będą perspektywy dla tych walut surowcowych w kolejnych miesiącach. Rynek ryzyka to także Bitcoin, ale na Bitcoinie znowu zmienność jest niewielka i konsolidujemy się tym razem $300-400 niżej niż miała miejsce poprzednia konsolidacja. Na chwilę obecną będziemy testować tą miesięczną linię trendu wzrostowego i gdyby ona została pokonana, to oczywiście będzie zwiększała prawdopodobieństwo spadków indeksów giełdowych, ale czy tak się stanie? No oczywiście zobaczymy. Rynek ryzyka to oczywiście także surowce. Widzimy, że mamy dalsze spadki ceny ropy naftowej. Ona pokonała już minima z poprzedniego tygodnia, a to jest dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, dlatego myślę, że popyt na ryzyko powinien wykorzystać to do ataku na całym świecie. Widzimy, jak bardzo nastawiony jest rynek na kontynuację trendu spadkowego na ropie naftowej i co jest także ważne, cena diesla w Stanach Zjednoczonych spadła do poziomów najniższych od początku wojny. To także jest
informacja pozytywna dla wszystkich, którzy tankują ten rodzaj paliwa. Rynek surowcowy to miedź i w tym wypadku zachowanie ceny miedzi podczas wczorajszej sesji było moim zdaniem niezwykle interesujące, bo stoi w sprzeczności z zachowaniem indeksów giełdowych. Tutaj miedź rośnie, a indeksy giełdowe spadają. I jest ciekawe odpowiedzi na pytanie, czy czasem rynek miedzi nie zwiastuje tego, że wkrótce wrócimy do wzrostów na indeksach giełdowych. No i w tym wypadku oczywiście intuicja mi zaczyna podpowiadać, że faktycznie może tak się stać, że rynek miedzi jest pierwszym, który zaczyna znowu dostrzegać rosnącą presję na ryzyko. Z ciekawostek pojawiły się informacje dotyczące tego, że informacje dotyczące Chin mogą spowodować realizację zysków właśnie na miedzi i na rynku żelaza. Dlatego też przyglądajmy się bardzo uważnie, czy czasem ten ruch na miedzi nie jest jakąś fałszywą informacją. Kolejny ciekawy wykres pokazujący cenę złota w powiązaniu do zachowania ropy naftowej i w tym wypadku ten wykres faworyzuje perspektywy wzrostowe dla ceny złota. Myślę, że to warto także o tym pamiętać. I indeksy giełdowe na koniec. Wczorajsza sesja na przeczekanie, dzisiejsza sesja jest generalnie neutralna, natomiast to, że przebiliśmy tą dwumiesięczną linię trendu wzrostowego, to jest negatywna informacja oczywiście dla perspektyw dla Wall Street i widzimy, że odbicie nie miało miejsce w próżni, ponieważ jest to miejsce, gdzie przebiegała ta roczna linia trendu spadkowego, linia Bessy oraz średnia 200-sesyjna, więc naprawdę rynek może przywiązywać do tego ruchu większą wagę, ale prawdopodobnie także poczekamy tutaj na dane o inflacji. One zdecydują o perspektywach na koniec roku, a widać, że relatywnie lepiej zachowują się europejskie spółki, które już pokonały i linię Bessy, i średnią kroczącą, więc perspektywa pokazana jest tutaj wyraźnie na korzyść europejskich spółek i widać to także na indeksie DAX. Z ciekawostek widzimy, że cały czas spółki growth zachowują się lepiej niż value w Europie. To jest tendencja, która jest obserwowana od wielu lat. Ten wykres to dobitnie pokazuje. No i oczywiście zobaczymy, czy te tendencje będą kontynuowane. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby wziąć udział w naszej akcji charytatywnej Ace Market You dzieciom. Link w opisie i także link w komentarzu. Za wszystkie wpłaty gorąco i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać. Dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam i życzę dzisiaj stopy zwrotu. Do zobaczenia i usłyszenia.